Jeśli jest potrzeba, aby do procesu dodać tabelę, którą użytkownik będzie wypełniał na swoim kroku, to mamy do wyboru dwie możliwości. Możemy użyć wtyczki tabela lub wtyczki zestawienia. Standardową tabelę można zbudować bezpośrednio w kreatorze podczas tworzenia lub edycji definicji procesu. Dodajmy prostą tabelę do procesu zapotrzebowania. Przechodzimy do procesu zapotrzebowanie, klikamy w koło zębate znajdujące się w prawym dolnym rogu, a następnie w edytuj, aby przejść do kreatora procesów. Na kroku wniosek o zakup zapotrzebowanie zostało przedstawione w postaci pola tekstowego. Mamy tutaj także pole ilość oraz cena. Zastąpmy te pola tabelą, do której użytkownik będzie mógł dodawać wiele pozycji. Klikamy w przycisk Dodaj wtyczkę. Uzupełniamy etykietę wtyczki. Wybieramy odpowiedni kafelek z wtyczką tabela. Określamy, czy uzupełnienie tej tabeli na wybranym formularzu będzie wymagane, czy też nie. Sekcje nieedytowalne pozostawmy bez zmian, a następnie przejdźmy do budowania tabeli. Dodajmy pierwszą kolumnę nazwa produktu. Będzie to pole wymagane, typu tekst, zapisujemy. Kolejną kolumną będą wartości. Skorzystajmy tutaj z wtyczki operacja matematyczna. Będzie to także pole wymagane, etykieta pierwszego pola ilość, drugie pole to cena, operacja matematyczna mnożenie, etykieta wyniku łączna wartość. Zapisujemy. Kolejną kolumną będzie waluta. Korzystamy tutaj z wtyczki lista wyboru. Będzie to pole wymagane, dodajmy kilka pozycji. Zapisujemy. Ostatnią kolumną będą uwagi. Nie będzie to pole wymagane, pole typu tekst zapisujemy. Gdy tabela jest gotowa, klikamy przycisk Zapisz. Tabela zostaje dodana do formularza. Przenieśmy ją w odpowiednie miejsce na formularzu, a następnie usuńmy zbędne pola, które zastąpiliśmy tabelą. Gdy wszystko jest gotowe, przechodzimy do ostatniego kroku, klikamy w Dalej, a następnie w Publikuj, aby opublikować nową wersję procesu. Klikamy tak. Od tego momentu wszystkie nowe zadania będą przebiegały według nowej definicji procesu. Sprawdźmy, jak wygląda tabela na formularzu. Tabela prezentowana jest na dodatkowej karcie, podobnie jak wtyczka użytkownik. Dodajmy pozycję do naszej tabeli. Podajemy ilość, cenę. Łączna wartość wyliczana jest automatycznie. Dodajmy jeszcze jedną pozycję. Zapisujemy. Zauważmy, że łączna wartość z operacji matematycznej jest automatycznie sumowana pod tabelą. Taką samą właściwość w tabeli mają wszystkie pola typu kwota. Prześlijmy formularz dalej. Aby to zrobić, uzupełnijmy brakujące pola. Klikamy Prześlij dalej. Następnie wybieramy, do kogo przesyłamy dany formularz. Na kolejnym kroku wykonawca, aby sprawdzić dane z poprzedniego kroku, może to zrobić otwierając okno z danymi, w których ma informację, jak została uzupełniona tabela. Może także przejść do poprzedniego kroku i tutaj podejrzeć dane. Tabela pozycji zapotrzebowania została dodana do kroku wniosek o zakup i tylko na nim jest wyświetlana. Aby dodać pozycję zapotrzebowania do formularza, możemy skorzystać także z wtyczki zestawienia. Przejdźmy do zestawień. Otwieramy administrację, a następnie zestawienia.
Zestawienia pozwalają na tworzenie najprzeróżniejszych szablonów tabel, które mogą być wykorzystywane wielokrotnie w różnych procesach. Ogromną zaletą zestawień jest ich wędrujący charakter. Możemy dodać to samo zestawienie na kolejnych krokach danego procesu, co daje możliwość, aby zestawienie było uzupełniane przez kolejnych wykonawców. Dodajmy zestawienie analogiczne do tabeli, którą utworzyliśmy w procesie zapotrzebowania. Aby to zrobić, kliknijmy w przycisk Dodaj. Podajmy nazwę, a następnie przejdźmy do budowania zestawienia. Dodajmy pole nazwa produktu, wtyczkę operacja matematyczna z wartościami, walutę, zapisujemy oraz ostatnie pole uwagi. Zapisujemy. Gdy zestawienie jest gotowe, klikamy w przycisk Zapisz. Tak przygotowane zestawienie może zostać użyte w kreatorze procesów. Zamieńmy tabelę z pozycjami zapotrzebowania na zestawienie, które przed chwilką przygotowaliśmy. Przejdźmy do procesu zapotrzebowania. Kliknijmy w koło zębate, a następnie w Edytuj. Usuńmy tabelę z pozycjami zapotrzebowania. Aby dodać zestawienie, klikamy przycisk Dodaj wtyczkę. Wybieramy kafelek z wtyczką zestawienia, a następnie określamy, czy na danym kroku zestawienie ma być edytowalne, czy też nie. Jeżeli wybierzemy nieedytowalne, to użytkownik nie będzie mógł go uzupełnić na tym kroku, ale będzie widział, co zostało do niego wpisane na innych krokach. Takie nieedytowalne zestawienia do wglądu można dodać na kolejnych krokach, na weryfikacji, akceptacji czy realizacji. Na tym kroku użytkownik będzie miał możliwość dodawania pozycji do zestawienia. Wybieramy zestawienie, klikamy Zapisz. Przenosimy nasze zestawienie na odpowiednią pozycję na formularzu. Do kolejnego kroku dodajmy także to zestawienie, ale w formie nieedytowalnej. Przechodzimy do ostatniego kroku, aby opublikować nową definicję procesu. Od tego momentu w nowych zapotrzebowaniach użytkownicy będą uzupełniali pozycję zapotrzebowania w zestawieniach. Sprawdźmy, jak wygląda zestawienie na formularzu. Jego wygląd na formularzu jest bardzo podobny do tabeli. Mamy tutaj jednak dodatkowe kolumny. Dodajmy pozycję do zestawienia. W zestawieniu, oprócz zdefiniowanych wcześniej kolumn, mamy także informacje kto oraz kiedy ostatnio zmodyfikował dany wpis. Edytować wpisy może użytkownik, który wykonał wpis oraz jest w trakcie wykonywania formularza, na którym zostało dodane zestawienie w postaci edytowalnej. Uprawnienie do modyfikacji wpisów ma także użytkownik, który jest wykonawcą kroku z edytowalnym zestawieniem oraz została nadana mu specjalna rola Datasheet Editor. Taką rolę nadaje administrator w panelu administracyjnym w pozycji użytkownicy. Od tego momentu użytkownik Ania może edytować wszystkie wpisy w zestawieniach, jednak tylko tam, gdzie jest wykonawcą kroku z edytowalnym zestawieniem. Dziękujemy za obejrzenie. Nie zapomnij o subskrypcji i do usłyszenia w następnym odcinku.